Witam serdecznie. Dzisiaj po południu Bessa na żywności. Ceny żywności, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału, za co bardzo dziękuję. Andrzej Stefaniak. Ceny żywności. Co dalej? Bessa na żywności. Drodzy Państwo, zaczynamy od bardzo ciekawego wykresu pokazującego globalne ceny żywności, które cofnęły się o 20% od swojego ekstremum, czyli zgodnie z taką klasyczną analizą można powiedzieć, że bessa na żywności stała się faktem, że rozpoczęliśmy nowy, długoterminowy trend spadkowy i jest bardzo prawdopodobnie, że ta tendencja będzie kontynuowana. Jeżeli dochodzi do takiego zachowania, zwykle mamy do czynienia z kontynuacją tych tendencji, a następny wykres to bardzo ładnie pokazuje, kiedy ponad 10 lat temu była bardzo podobna sytuacja, ceny żywności znowu zaczęły mocno spadać, to kontynuacja tej tendencji faktycznie miała miejsce i uzasadnione były oczekiwania co do kontynuacji tendencji bardzo korzystnej dla wszystkich konsumentów, więc prawdopodobnie teraz będzie podobnie i przed nami mocne spadki cen żywności. Natomiast te wzrosty, które ostatnio obserwowaliśmy, są już historią. Jak historycznie zachowywały się ceny żywności względem amerykańskiego dolara? I na tle tego wykresu widzimy, że amerykański dolar najsłabiej względem analizy wszystkich surowców oddaje perspektywy tego, co się może wydarzyć na żywności, ponieważ nie widać jakiejś takiej ścisłej korelacji między zachowaniem amerykańskiego dolara a cenami żywności. W pewnych okresach, kiedy amerykański dolar się umacnia, rosną także ceny żywności, a w pewnych okresach, kiedy amerykański dolar umacnia się, to ceny żywności spadają, więc nie można mówić o tym, że jest tu jakieś powiązanie, jest jakiś silny wpływ amerykańskiego dolara na zachowanie cen żywności w skali globalnej. Natomiast warto moim zdaniem odnotować to, że ceny żywności spośród wszystkich grup związanych z surowcami są najmniej skorelowane z amerykańskim dolarem i tutaj te wpływy widać najsłabiej. Myślę, że warto być tego świadomym. Następny wykres pokazuje, jakie są globalne procesy inflacyjne i jakie są prognozy co do globalnej inflacji. I widzimy, że szczyt według prognoz Bloomberga jest już za nami. Teraz z każdym miesiącem i kwartałem ceny na całym świecie będą spadać i jeżeli prawdopodobnie stanie się faktem to, że te ceny żywności będą spadać, to te perspektywy inflacyjne właśnie widoczne na tym wykresie z Bloomberga będą faktycznie się realizowały, więc przed nami proces nawet być może deflacyjny, jeżeli chodzi o ceny żywności i te procesy, które są teraz uruchomione, mogą sprowadzić nas na bardzo atrakcyjne poziomy dla konsumentów, jeżeli chodzi o ceny żywności na całym świecie, więc najgorsze za nami i te ceny widoczne na wykresie są już tego najlepszym dowodem. Jakie są prognozy co do najważniejszych produktów rolnych? Zwracam uwagę tutaj na te prognozy, które są zamieszczone na następne kwartały produktów rolnych, które są handlowane na rynkach światowych i oczywiście dla nas najciekawsze są ceny pszenicy. Jak widzimy od swoich szczytów cena pszenicy spadła na rynkach światowych o 53%. Taki bardzo dynamiczny spadek miał miejsce właśnie ponad 10 lat temu, kiedy także mieliśmy do czynienia z takim dynamicznym tąpnięciem, ale to nie było wszystko, ponieważ jeżeli zachować by te proporcje, które wtedy miały miejsce do tej tendencji, która teraz się tak jakby powielała zrobić taką bardzo prostą analizę, to można by oczekiwać, że ceny pszenicy mogłyby jeszcze spaść od obecnych poziomów około 20, a być może nawet 30%. Więc ta perspektywa na spadki cen pszenicy oczywiście także rzutują na to, że bessa na żywności powinna być kontynuowana i że jest większe prawdopodobieństwo, zdecydowanie powyżej 50%, że ceny żywności będą spadać w ujęciu globalnym i prawdopodobnie także w Polsce. Na następnym bardzo ciekawym wykresie widzimy, jak zachowywała się na przestrzeni historii cena ryżu. I te tendencje widoczne są inne niż na cenie pszenicy. Inne są też na cenie soi, ale obserwujemy oczywiście także, że nie widać już dalszej presji na dynamiczny wzrost cen tych surowców rolnych, chociaż jak widzimy tutaj na cenie
cukru. Cena cukru jest na poziomach najwyższych od bardzo wielu lat. Jesteśmy bardzo blisko utworzenia formacji, która odwracałaby tendencję spadkową na wzrostową. Cukier zachowuje się odmiennie do ceny pszenicy i być może to wkrótce zachowanie cukru będzie jednym z tych medialnych, ciekawych batalii, które przez media całego świata się przewijają. Jak bardzo teraz idzie w górę cena cukru. Kolejny wykres pokazuje zachowanie ceny kukurydzy i widzimy, że to właśnie pszenica powoduje, że tutaj te ceny globalnej żywności idą najbardziej w dół, ponieważ ten produkt rolny najbardziej kontrybuuje do spadków tego globalnego wskaźnika cen żywności i że bezcena żywności w skali globalnej stała się faktem. Jak już powiedziałem, amerykański dolar najmniej spośród wszystkich surowców koreluje z zachowaniem cen żywności, więc tutaj nie można mówić o jakimś generalnym wpływie. W ostatnim czasie było tak, w ostatnich latach było tak, że amerykański dolar, gdy się umacniał, to rosły ceny żywności, a kiedy się osłabiał, to ceny żywności spadały. Jeżeli teraz faktycznie ma być kontynuacja tej tendencji, która w ostatnich tylko latach była kontynuowana, to należy liczyć się z tym, żeby ten euro-dolar kontynuował wzrosty, a w takiej sytuacji będzie duża szansa na to, że ceny żywności będą spadać. Ale jeszcze raz przypomnę, na przestrzeni bardzo wielu lat nie można mówić o ścisłym powiązaniu amerykańskiego dolara z cenami żywności. Raz jest tak, że jest taka korelacja dodatnia, a raz korelacja jest ujemna, natomiast tylko w ostatnich latach była ona bardzo ściśle skorelowana z amerykańskim dolarem, a ta tendencja, która teraz jest widoczna na euro-dolarze, sprzyja temu, żeby ceny żywności spadały i to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z cenami żywności. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo, zdecydowanie większe niż 50%, że za parę miesięcy będziemy na niższych poziomach cen żywności niż jest teraz, no chyba że dojdzie do naprawdę sporej eskalacji konfliktów geopolitycznych, no to taki czynnik był tym, który zdecydowanie zakłóci ten scenariusz bazowy. Ale jeżeli jesteśmy przy amerykańskim dolarze, to w tej sytuacji zapraszam do specjalnego raportu poświęconemu temu, co dalej z euro i co dalej z dolarem. On jest podlinkowany tam w opisie i w komentarzu. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym raportem. Za 2 tygodnie mamy Fed, więc pytanie jest takie, czy to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych? Czy hossa na euro-dolarze będzie kontynuowana? Warto być tego świadomym. No i oczywiście, czy złoty, czy PLN ma potencjał do tego, żeby się dalej umacniać? Jaka jest korelacja między euro-dolarem a złotym? Warto w tej sytuacji się zaznajomić z tym raportem. On jest tam podlinkowany w opisie i także w komentarzu. Amerykański dolar i rynki światowe to także rynkowe stopy procentowe i one idą cały czas w górę. Moim zdaniem rynek się nastawia na to, że jednak będzie jakaś podwyżka stóp procentowych w maju, że może być to uwzględniane już teraz w cenach, ponieważ ta rentowność faktycznie zbliżyła się i testuje poziom 4,5, czyli miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym. No i jeżeli kontynuacja tendencji wzrostowej na rentowności będzie kontynuowana, no to być może po przebiciu poziomu 3,60 powstanie formacja odwrócenia tendencji, w tym przypadku spadkowej na wzrostową na rentownościach, czyli spadku cen amerykańskich obligacji. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że ten wpływ zachowania ropy naftowej jest tutaj bardzo dużym bodźcem do tego, żeby obserwować zmiany oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jesteśmy przy amerykańskim dolarze, to zobaczcie, drodzy Państwo, jak szybki pieniądz, czyli ci najbardziej krótkoterminowi spekulanci, co oni obstawiają. I tutaj widać, że jest gigantyczna pozycja przeciwko amerykańskiemu dolarowi, więc byłem pod wrażeniem, kiedy zobaczyłem ten raport pokazujący te zależności, które widać na tym wykresie. Netto krótka pozycja budowana jest także na jenie japońskim, warto być tego świadomym. No i także obserwujemy tendencję na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, która dzisiaj będzie miała za zadanie zanegować wpływ tego, co się wydarzyło w piątek podczas sesji. Te obawy o rosnące oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych związane z podbiciem cen ropy naftowej mogą być dzisiaj materializowane. Zobaczymy, czy tak się stanie. Ta sesja jest dzisiaj testem sentymentu. Widzimy, że szerokość rynku na Wall Street mówi nam, że tylko kilka spółek, tych największych, pcha indeks do góry, natomiast jest zdecydowanie więcej spółek, które nie pokazują tendencji wzrostowych w aż takim stopniu, dlatego ta szerokość jest bardzo mała.
tych spółek, które pcha indeks giełdowy do góry. Zobaczymy, czy to nie jest czasem jakaś dywergencja przed jakimś mocniejszym ruchem w dół. Czegoś się rynek ewidentnie boi. Natomiast jeżeli chodzi o Return on Equity, ten bardzo popularny wskaźnik dla spółek z indeksu Standard & Poor's, to on jest oczywiście wyższy niż w Europie. To pokazuje większą efektywność biznesu w Stanach Zjednoczonych niż w tych w Europie. No i w momencie tworzenia tego wpisu pojawił się bardzo ciekawy majowy raport New York Empire. Ten wskaźnik był lepszy niż skrajnie optymistyczne prognozy i pokonał poziom 10 punktów, a prognozy były wyraźnie poniżej zera, dlatego też te dane są zaskoczeniem, bardzo miłym takim elementem, który może wpłynąć na rynki finansowe, jeżeli rynek będzie chciał się na tym dzisiaj skoncentrować i widać, że chyba dno tego wskaźnika jest już za nami, a DAX, indeks w Europie, ten najbardziej popularny, nie był w stanie się pokonać 16 000 punktów. Na razie świeca, która się tworzy na wykresie dziennym, ma coraz bardziej prospadkowy charakter, więc dzisiejsza sesja na Wall Street ma naprawdę duże znaczenie. Jeżeli się okaże, że ta dzienna świeca na DAX-ie nie była w stanie doprowadzić do optymizmu w perspektywach przejścia poziomu 16 000 punktów, będzie miała prospadkowy charakter, to naprawdę zamiast tych wzrostów mogą być spadki. Na razie oczywiście w krótkoterminowej perspektywie, ponieważ dopiero przejście poziomu 15 700 uruchomiłoby większą podaż. Taka moim zdaniem jest logika inwestorów. Ceny surowców. Widzimy, że amerykański dolar i te rentowności nie pozwalają cenie złota kontynuować tendencję wzrostową, ale poziom cały czas $2000 jest broniony. On ma duże znaczenie. Cena srebra próbuje kontynuować tendencję wzrostową, więc presja na te metale szlachetne występuje i to pomimo krótkoterminowego wykupienia wskaźników. Jeszcze raz przypominam, że oscylatory to są wskaźniki, które się nadają do horyzontu cenowego, a nie do silnych trendów, bo teraz mamy trendy, więc ja tak z przymrużeniem oka patrzę na ten raport, który też znalazłem na Bloombergu, pokazujący wykupienie cen niektórych metali. Zdecydowanie ważniejszą rolę moim zdaniem pełni tutaj rolę wykupienie na cenie miedzi, ponieważ tutaj horyzont cenowy jednak jest widoczny od tego stycznia, ale oczywiście cena miedzi ma także swój punkt odniesienia na poziomie $9000 i będziemy się względem tego poziomu pozycjonować. Ja osobiście uważam, że popyt na ryzyko cały czas ma szansę, jeżeli cena miedzi utrzymuje się powyżej tego poziomu $9000 i oczywiście swoim życiem żyje ropa naftowa i w tym wypadku do czasu utrzymania nad psychologicznym poziomem $80 na razie nie ma co marzyć o jakiejś większej tendencji spadkowej. Bitcoin w ostatnich godzinach także zaczyna coś pokazywać, pojawiają się impulsy podażowe, cena spadła poniżej $30 000, ale jak widzimy, zobaczymy, czy uda się wbić do wnętrza wcześniejszej konsolidacji. Zwykle w ostatnich takich konsolidacjach nie udawała się taka próba powrotu do wcześniejszego zakresu konsolidacji, więc dzisiaj, jeżeli ten Bitcoin utrzyma się jednak nad tym poziomem $29,5 tysiąca, $29 000, to jednak moim zdaniem będzie większa szansa na wzrosty niż na spadki, ale oczywiście będziemy to bardzo uważnie śledzić. I na koniec polskie aktywa. Poznaliśmy dzisiaj core inflację w Polsce, była ona nieco wyższa niż zakładały prognozy, wskaźnik cały czas rośnie, ale chciałbym przypomnieć, że bardzo podobne zjawiska występują dla wszystkich innych krajów, od Czech, innych krajów europejskich, przez strefę euro, aż po Stany Zjednoczone. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych to zjawisko ruchu w górę core inflacji jest najbardziej zachęcające do tego, żeby wierzyć, że szczyt na core inflacji staje się faktem. Natomiast oczywiście warto to odnotować, warto być tego świadomym i warto także pamiętać, że taka inercja, przełożenie, bezwładność zachowania cen innych produktów niż żywność i paliwa jest duża i prawdopodobnie za parę miesięcy dopiero zobaczymy przełożenie tego, jak zachowuje się inflacja ta zwykła, konsumencka, na zachowanie core inflacji. Jako oczywiście, że energia elektryczna, paliwo jest we wszystkich innych produktach, więc naprawdę potrzeba czasu, żeby się przełożyło to na zachowanie core inflacji. Warto być tego świadomym. Zupełnie tymi danymi nie przejmuje się rynek złotego. Generalnie mamy umocnienie krajowej waluty, oddalamy się cały czas od tej 3-letniej linii trendu wzrostowego, którą widać na wykresie
tygodniowym. Obserwujemy także stabilizację cały czas na polskich obligacjach, które tylko w niewielkim stopniu odwzorowują to, co się dzieje na amerykańskich papierach. No i widzimy raczej optymizm na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, gdzie konsolidacja trwa, wychładzanie wskaźników i moim zdaniem jest cały czas bardzo duża szansa na to, że indeks giełdowy WIG20 będzie kontynuował ruch w górę, pójdzie w kierunku maksimów tegorocznych i będziemy świadkami ataku na psychologiczny poziom 2000 punktów. Zmienię zdanie dopiero, kiedy wrócilibyśmy poniżej poziomu 1800 punktów. Drodzy Państwo, jeszcze raz w tym miejscu zachęcam do specjalnego, najnowszego raportu poświęconego rynkowi forexowemu. Co dalej z euro, co dalej z dolarem, on jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu. Czy to koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, czy hossa na euro-dolarze będzie kontynuowana i co dalej ze złotym? Czy jest szansa na dalsze umocnienie krajowej waluty? Przypominam, on jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!